Witam ponownie z warsztatu. Jakiś czas temu wrzuciłem film, jak wycinam częściowo otwór w drewnie pod system w kolbie, pod metal. Dzisiaj przejdziemy kawałeczek dalej. Mam już inną kolbę w tej chwili, tamtą dawno skończyłem. Nie miałem bardzo czasu, żeby nagrywać film. Teraz robię kolbę wzorcową. Czyli nie taką, która będzie zamontowana na broni, ale taka, która będzie na wzór służyła do przymiarek i do powielania, że tak się wyrażę. Dobrze taką jest mieć, a akurat takiego modelu typowo klasycznego z baką bawarską podwyższoną pod lunetę nie mam, więc muszę ją wykonać. Mam wstępnie wycięty kształt. Drewno to jest wiąz. Na wzór się nadaje jak najbardziej. Mam też wycięte już pod system z grubsza. Jeszcze będzie to poprawiane. Dół i góra jest zrobiona. I teraz biorę się za kształtowanie, rzeźbienie całości tej kolby. Na razie zgrubnę. I chciałbym Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, z grubsza jest już kształt, obrys kolby wycięty z nadmiarem oczywiście z każdej strony, bo jeszcze będę go sobie modelował. Najważniejsze dla mnie w tym momencie to jest sobie zaznaczyć bakę, jak będzie wypadać. Mam do tego pomocniczy mały szablonik. I mniej więcej sobie go odrysuję. Mniej więcej, ponieważ i tak muszę trochę zmodyfikować. Ale zarys już mam. Na pewno będzie ona troszkę krótsza. Będzie to baka z podwójnym felcem tak zwanym. Chwyt ma być dosyć wygodny dla ręki, nie tak jak w klasycznych kolbach fabrycznych, czyli taki prosty, płaski, gładki. Będzie na pewno wyrzeźbiony pod kształty dłoni. Trochę obszerniejszy niż klasyczne. Gdzieś tu mam taką. To jest prosta właśnie kolba, gdzie ten chwyt jest taki dosyć cienki, krótki, mało wygodny dla wielu osób. Więc trzeba to troszkę zmodyfikować. Oprócz tego jeszcze muszę sobie zaznaczyć za pomocą szablonu stopki, w którym miejscu i z odpowiednim awantażem, jak ma zostać ona mniej więcej tutaj wyśrodkowana. Teraz, kiedy mamy już główne rzeczy zaznaczone, czyli obrys chwytu, obrys baki, obrys stopki, pozostaje nam jeszcze zaznaczyć sobie tu mniej więcej krzywiznę zagłębienia na dłoni. Mniej więcej. Chodzi o to, żeby sobie ten obszar niejako oddzielić od reszty. Ja już tutaj sobie zacząłem trochę, zanim włączyłem kamerę, ale
i tak jeszcze kupa roboty przede mną z dłutem. Muszę dobrze sobie najpierw wybrać zgrubnie, żeby ta dłoń tutaj fajnie wchodziła. kolba odłutowana. Jeszcze dużo tu zostało, ale szczerze mówiąc już mnie bolą ręce i trochę pójdę na łatwiznę dalej. Trochę dłużej będzie szlifowania. Ale mniej będą ręce bolały. Chwyt już jest całkiem fajny. Jest za gruby oczywiście, tak jak mówiłem, ponieważ jest to kolba, z której dopiero będą później po
jakby skopiowaniu tego kształtu ogólnego dopiero będę kształtował już dokładnie ostateczne kolby. Więc musi być nadwymiar, ale już ręka tutaj wchodzi bardzo fajnie. Już ma się czego trzymać. I możemy lecieć dalej. Także przenoszę się w drugie miejsce. Więc mocuję. Jak to się mówi, byle jak, by dobrze. Byle jak, aby dobrze, aby się trzymało. Prawie się trzyma. Jeszcze może tu, żeby nie podskakiwała. O, to będę obrabiał tą część teraz głównie. I czym obrabiam? Szlifierka kątowa. Tarcza listkowa, 40 do drewna. Chyba do drewna. No, do lakierów. No, ale to nadaje się i do drewna. Oczywiście mógłbym jakby całość zrobić szlifierką. Bez tych dziubań dłutem. No ale po pierwsze, nad szlifierką może nie mam aż takiej kontroli i bardziej czuję kształt, jak robię dłutem. A druga sprawa, że te tarcze na drewnie no jednak się dosyć szybko zużywają na tyle, że drewno przypalają. One nadają się później do szlifowania metalu bez problemu. Ale drewno no niestety pali się dosyć szybko, więc zwyczajnie nie opłaca się tymi tarczami rzeźbić całości. Bo by poszło na kolbę kilka takich tarcz. Tak naprawdę, mimo że to drewno jest no dosyć łatwe w obróbce, ale jest mimo wszystko twarde. Także co? Lecimy. Jak widzieliście, przy tej robocie się naprawdę pyli dużo i śmieci. Dlatego mój warsztat wygląda jak wygląda. Daremne byłoby dbać tu o porządek, bo za chwilę byłoby z powrotem to samo. Niestety mam trochę za mały warsztat. Chciałbym go zmienić. No ale na razie jest jak jest. Muszę sobie radzić. No i jakoś sobie radzę. Teraz kolejnym etapem będzie szlifowanie. Już takie trochę dokładniejsze, ale też nie za specjalnie. Szlifierką oscylacyjną, mimośrodkową, jak cholera wie, jaka ona jest. W każdym razie kręci się w koło i chodzi jeszcze po orbicie. Czyli orbitalna, powiedzmy. I po tym zabiegu już mamy z grubsza zrobioną osadę. Pozostaje kilka detali, gdzie po prostu już trzeba ręcznie. Także do dzieła.
skrócie zrobiłem zgrubny kształt. Mam zarys baki, dosyć obszerny, żeby jeszcze była jakaś możliwość modyfikacji. Mniej więcej wygładzona jest osada i na tym etapie mi to generalnie wystarczy, ponieważ tak jak mówiłem, to będzie służyć jako wzór. Więc jest ok. A co dalej? Jak będzie powstawała już ostateczna osada, to zobaczycie niebawem. Na dzisiaj to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, zadajemy je pod filmem. Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału na dole. Chyba z tej strony pod filmem jest czerwony przycisk subskrybuj. Obok jest taki dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowym filmie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie ich co najmniej kilka. Także zapraszam i do zobaczenia.